Siemanko, witam was. Słuchajcie, dzisiaj są my na sesji z Asią i tam w tle już Michał działo, żeby zabezpieczyć nam ta sesja, bo przede wszystkim bezpieczeństwo, bo dzisiaj działo my na grubo, myślę. Ostatnio Asia sam fruwała w lufcie, dzisiaj będzie furgała po ścianie. Także Asia, co działo my z tym a tym? Ja, cisnemy. Może powiedz, za kogo ty się dzisiaj sam skosplayowano? No to nie będzie jakoś wielka niespodzianka, ale jak widać jest to śląsko wersja Lara Croft. Ja, są my w tym tunelu, co ostatnio, że sam zdjęcia robił, co prawda filmu nie było z tego, ale zdjęcia, żeście może widzieli na Facebooku. No i będziemy dzisiaj działać sesja portretowo w takim stylu właśnie Tomb Raidera, ale w takiej naszej wersji, także lecimy z tematem. I no czekamy jeszcze, aż Michał skończy zabezpieczenia robić, bo przede wszystkim pamiętajcie, w takich sesjach, kaj trzeba trochę polotać w powietrzu, to trzeba patrzeć na bezpieczeństwo, a reszta będziecie już widzieć w dalszej części filmu, bo będziemy błyskać dzisiaj lampą błyskową, będziemy działać na różnych ogniskowych z obiektywami, także będzie co oglądać. I zaraz się widzimy z przebitek z dalszego ciągu sesji. I co, Asia, działamy? Ja, No, cisnemy. to działamy z tym a tym. I także zgodą, tutaj przede wszystkim bezpieczeństwo, zabezpieczenia, bo Asia będzie po tej ścianie tutaj nam się huśtać, więc musi być wszystko od A do Z zabezpieczone. I zaraz wam wszystko pokorza. Tu o, ta ściana będzie głównym dzisiaj tłem do zdjęć. Znaczy tłem to będzie tamten tunel, ale tym takim głównym pierwszym planem, o, powiedzmy, na którym Asia będzie się nam tutaj prezentowała. No i zaraz wam wszystko powiem, na jakich dzisiaj będziemy tutaj działać zasadach, jeśli chodzi o zdjęcia. Dobra, to słuchajcie, zanim tam Michał jeszcze robi nam do końca scena, w której będziemy mogli robić te zdjęcia na ścianie, porobimy sobie trochę takich klasycznych portretów. Asia już tam czeka. Tak jest. Dzisiaj będziemy używać tutaj prostego dyfuzora do zdjęć. Takiego round flash dish. To się nazywa beauty dish tak zwany. 43 tam bodajże centymetry ma. Lampa reportersko w środku. Aparacik klasycznie Sony A7 III. Dzisiaj zaczniemy sobie od obiektywu 85-1.8 Viltroxa. Asia już tam się w krzokach przygotowuje. Czuwam. Także zaraz będziemy tutaj działać. Będziecie widzieć już, jak się tutaj będzie współpraca układała, a jednak nie jest to nasza pierwsza sesja, także będzie dobrze. Zaraz lecimy z tematem. Także zaczynamy zdjęcia. Dobra, rozgrzewkowo tradycyjnie musimy sobie tutaj zrobić pora zdjęć, żeby się ustawił wszystko. Ja do ciebie idę bliżej, a ty mi zaś uciekniesz. Aha, ja mam ten, Ja. dobra. Tak, to wiesz, tak żeby się, bo się muszę ustawić tutaj wszystko pod ciebie, dobrze żeby było. Trochę niżej te tutaj, o. Bo muszę patrzeć, wiesz, żeby ci nie zasłaniały Ja, oblicza. twarzy. Dobra, i zaraz będziemy sam patrzeć. Coś takiego. Zrobimy sobie, aha, jeszcze abych sobie wyzwalacz włączył, to pamiętajcie, że wyzwalacz jest istotny przy błyskaniu. Mam iść do ciebie? Nie, ty na razie stój. Dobra. Na razie zrobimy takie, wiesz. Dobra, zrobimy teraz taki bardziej klasyk portret, czyli taki bliższy. Fajnie, ten klimat mi się tu podobał, bo robi naprawdę ten taki, wiesz. Ja? Jest ten klimat coś starych takiego, gier. nie? Czekaj, nie chcę usuwać. Ani wysyłać do smartfona. Coś takiego, nie? No, to właśnie No. mi się podoba, bo to jest jak w tych starych grach. Bo przyznam szczerze, że te No. nowsze mnie tak aż nie... No właśnie. Solidnie, nie? Ja. I tu trochę my mieli jeszcze przepał. Zrobimy jeszcze raz taką samą poza, tak jak ta pierwsza była, z tym takim, widzisz. I no tu mówię trochę przepału, bo że tej lampy nie miał jeszcze ustawionej. I ja. Także zrobimy jeszcze raz takim, Dobra. także kawałeczek jeszcze, o dokładnie coś Coś takiego. takiego. Ja. I dobrze jest. Pamiętajcie, przy takich zdjęciach przede wszystkim musicie mieć te ustawienia zgrane tło, żeby było odpowiednio doświetlone. Więc najpierw sobie ustawimy bez lampy, tak jakby światło na tło, ekspozycja trzeba sobie ustawić, a później jak już macie ustawione tło, żeby było odpowiednio doświetlone, no to pod te tło dobieracie wtedy moc błysku, no i zaczynacie zdjęcia z lampą błyskową. Nie jest to nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o poziom trudności. A jak zobaczycie na gotowych już później efektach, to naprawdę daje to fez rezultaty. Teraz robimy taki kadr, wiesz co, ja pamiętam taki, często w tych takich tytułowych jakichś takich plakatach czy coś, Lara do kadru stała tyłem, Ja. miała tak obydwie na dole Ja. i głowa miała tak, wiesz, gdzieś Wychylono. do Właśnie, boku, nie? choćby ja do boku. No, więc robimy taki
Ale te same tło robimy? Ja. No na razie wiesz, na razie tu podziałamy w Dobra. tym. Coś takiego, no. Coś I no, tak? i no w drugą stronę patrzysz, nie? Tak? Ja, coś takiego, no. Albo jak właziła, nie? W nowolokacja i było właśnie, że stoi i się jakaś gapie No, takie choćby coś na... też możemy zrobić, No. jak najbardziej, no. Też. I to praktycznie było tyłem i było Mhm. widać ten warkocz, nie? No. Bo w Możemy pierwszej zrobić części tym, gry ale przodem to... też możemy tak zrobić, tak jak stoisz, wiesz. Też, no. Też, No. też, no. Także To teraz karowersja. teraz mamy przodem, no jak już stoisz przodem, to wiesz. Dobra, tyłem to my i możemy to zrobić właśnie tak jak godzisz, nie? Tyłem. Mhm. Tylko wiesz co byśmy mogli zrobić, żeby dla odmiany z tym jeden taki do góry, drugi na dół, nie? Coś takiego, no. Bo Ja też bywały takie. Też właśnie było często taki kadr, że I to ona tak po prostu stała na przykład w rozkroku i się patrzyła jakaś ja. przed siebie, nie? No. Dobra, już tutaj. Trzeba tak bardziej się napiąć. O. Tak, i teraz dziabna to trochę jeszcze z dołu, żeby było, wiesz co, tak jak właśnie godo, że ona właziła do tej nowej lokacji, czy tam lokalizacji i tak jakby trochę więcej tej góry pokorza. I ja. Dobra. No i spoko, z tą górą mi się wydaje, że trochę lepszy ten kadr jest Mhm. w tej sytuacji, co prawda tam z tyłu trochę się robi, ale jest na tyle te odcięcie, że spoko, to coś takiego mamy, nie? No właśnie. No tak mamy coś takiego, nie? Mamy Ja. dwie wersje takie tego. To przejdziemy sobie troszeczkę teraz dali na tam koło tego takiego złamanego drzewka Ja. i zaraz widzimy się na dalszym planie. Dobra, Asia, ty byś musiała sobie jakaś mniej więcej tu w tych takich... wiesz, tak Cupnąć, fajnie- ja? Znaczy nie cupnąć, wiesz, tak żebyś między tymi krzokami jakoś tak sobie Mhm. tutaj stoła, bo ja właśnie tu sobie wykorzystam, wiesz, to może być bardzo fajny kadr i no musimy się tu Bogusław Linda w wersji damskiej. Teraz by się mogła wyprostować, bo te takie już mamy, o właśnie. Dobra. Ta to jest bliżej mnie, trochę albo tak właśnie, albo do boku, albo trochę niżej. Mhm. Spoko. I popatrz teraz gdzieś tam właśnie, o. Fajnie, bo tu nam się ta zieleń... To inaczej pracuje, nie? Całkowicie. Ja, bo tu mamy właśnie taki, wiesz, tak byś ty jakaś tam sobie łaziła po tych takich, wiesz. No. coś No, takiego, nie? czubek zrobiła, ale co tam. No ale tu już są spoko, nie? Ja. Chyba, że zrobimy troszeczkę taki kadr z tej strony teraz, z No. takim światłem kontrującym. Znaczy nie, ty musisz stać bokiem tak jakby, o właśnie. I teraz się możesz na mnie patrzeć. Na razie porobimy takie ciaśniejsze kadry, później się zmienia na obiektyw trochę na szerszy. O właśnie, bo tu że chciał trochę zasymulować takie inne światło, wiesz? Mhm. Takie wpadające właśnie za ciebie, wiesz? Coś takiego. A, no. O. Bo tu mamy takie doświetlenie bezpośrednie. Ona też, o, tak. No, może tak być, o. Idzie nasz kowboj. Spinacz nadrzędny. No i super, bo tutaj światło właśnie, że wpuścił takie, wiesz, jakby zasymulował, z takim rodzajem, jak widzicie teraz na ujęciu, mamy zasymulowane takie wpadające właśnie jakby teoretycznie zachodzące słońce już za Asią. Mhm. I to też dodaje nam fajnego takiego klimatu, jeśli chodzi o wyciągnięcie kadru. Także co, lecimy na kolejną lokalizację, bo Michał widzę już tutaj chyba jest gotowy, więc możemy iść tam po lekku działać z tym tematem ścianowym. Także ponownie widzimy się za chwilę. Asia może już się tam deptać. By dodeptać. Ja i robimy teraz to, co my sam, po co my sam przyjechali głównie. Dobra, Asia, i teraz tak, pozujemy. O, dobra, spoczko. Tam musisz, wiesz, kontrola. Dobra. Weź ten ciut wyżej. O, właśnie, coś takiego. Dobra. Zrobimy sobie teraz taki kadr. Jak ci się wisi? Spoko. Jest dobrze, Godosz? Mhm. Do przeżycia? No. No to ładzi, nie? Dobra, i teraz taką poważniejszą troszkę mina. Dobra. Popatrz teraz ten do góry. I ta broń też tak do góry skieruj, żeby właśnie o to nam chodzi. Dobra, teraz tak, do mnie Asi się chwila dychnąć. Pamiętajcie w takich kadrach, żeby modelka też się musiała czuć komfortowo, a nie wiem, Asia czuje się komfortowo w miarę? No, super Jest dobrze, ja? No, także tak jak godą. Modelka musi czuć się komfortowo, musi być fajna współpraca między fotografem a modelką w takich zdjęciach, bo też nie możemy modelki trzymać wiadomo jak długo w różnych takich pozycjach, bo to jest też do niej wysiłek. Także tak jak godą, skupcie się na tym, żeby zanim zaczniecie już te zdjęcia robić, mieć ustawione światło, mieć ustawiony aparat, że jak już jest gotowo scena, to lecicie z tematem, a nie gdzieś tam się dopiero zastanawiacie, jak to wszystko ustawić. Ustawienia, jakie dzisiaj tu stosował w tej konkretnej scenie, oczywiście będą podane w trakcie filmu, jak będę pokazywać zdjęcia gotowe. Także też będziecie mniej więcej widzieć. No ale tutaj mamy dzisiaj już taki klimacik dosyć, powiedzmy, półmrok, bo jednak są w tym tunelu, więc te światło naturalne tutaj tak nie dociera.
Także nie musimy aż tak mocno błyskać, więc widzę, że Asia tu już się rychtuje do następnych scen. No, Dobra. trening. No to dobra, to lecimy dalej. Możemy zrobić teraz takie właśnie wspinaczkowe, nie? Coś. Bo zrobię taki kadr właśnie typowo wspinaczkowy. Dobra, sorry, że się ruszam, ale... Nie, dobra, wiesz, to ty się musisz ruszać, no bo jakbyś się nie ruszała, to mamy, wiesz, automatycznie niekoniecznie naturalne gdzieś tam, o właśnie. Tutaj czekaj, sobie troszeczkę moc lampy jeszcze zmniejsza. Mhm. O właśnie. Bo tu już nam wpada trochę tego światła tak zwanego ambientu. W tej pozycji już jest chyba lepiej, nie? Bo nie masz takiego... Nie, to jest wygodnie. I teraz możemy sobie zrobić taki kadr tutaj. No zaraz sobie jeszcze tak, tu mamy 1,64, tamta lampa też sobie dam na kontra dosyć nisko. Tu sobie zmniejszymy trochę ISO i zaraz zrobimy tradycyjnie próbne, żeby wiedzieć, jak nam to tutaj wyjdzie. Ale to będzie ten klimat, który tu, i to nam się będzie podobać. Zobaczycie, jaki tu zrobimy sztos na zakończenie sesji. Znaczy zakończenie, jeszcze trochę tu podziałamy. Jakby jeszcze mi sam muchy nie latały, to było jeszcze całkiem lepiej. Tak, żeby ta było bardziej widać, byś musiała o właśnie, coś takiego, no. Mhm. Jedna czy obydwie? Jedna możesz, no, bo to Jedna. jest takie, wiesz, to już jest po taki, powiedzmy, robimy teraz taki Po klimat, robocie. wiesz, po robocie, nie, że już Ja. tam sobie idziesz odpoczywać dzisiaj. Także możesz sobie tak trzymać, o. Zrobimy właśnie z 2 kadry, także patrzysz się tutaj w moim kierunku. I tu robimy bez bryli, bo to już jest, wiesz, wieczór, nie? Także bryle masz dobrze na górze, okej. Popatrz teraz w kierunku tam Michała, powiedzmy, o. Tak, teraz tak do góry popatrz. Dobra, super, o, mega. Dobra, już ci pokorzało, o co mi chodziło. Ale zaraz możesz tu, pokazać. Jaki kadr mi chodziło, żeby taki klimatyczny, już wiesz, o co chodzi, nie? Coś takiego. Mhm. Dobre jest, nie? Ja to jak żeś gadał, po robocie, no. Popatrz teraz tam do góry troszkę, tak wiesz, tak, o. Ta strona? Ja? No może być, no. Zrobimy sobie teraz takie kadry. O, dobrze, tak? Dobrze? Ale w sumie taki kadr też jest spoko, wiesz. Taki po robocie już taki No. zblazowany kadr. Jaki? Zblazowany. Ja, może być zblazowany. Fajnie, ta lampa z tyłu robi taki klimacik, wiesz, tego już takiego późnego zachodu. Ja. Jeszcze by tu szło ognisko rozpalić. Nie? No to wiesz, nie gadaj głośno. No. No? No właśnie. W sumie tu by nie było problemem to zrobić, nie? Tak. Jak trzymiesz palec na spuście? Nie wiem, tak? Nie, palec żeś powinna trzymać koło spustu. Aha. No. Wiesz, to jest taki detal, na który później Ja. trzeba zwracać uwagę. Tu nawet nie trzeba już nic kombinować, tu już ustawienia są jak należy. Tam ta lampa nam z tyłu, tak jak widzicie, mamy 2 lampy teraz. Pierwsza lampa, także na początku gadał z Beauty Dishem, jest jako główne światło opadające na Asia, żeby ją doświetlić. Z tyłu Żech zamontował lampa z pomarańczowym żelem, tak zwanym filtrem żelowym, żeby zasymulować takie zachodzące słońce. Tam już nie potrzebujemy żadnego modyfikatora, bo ta lampa nie jest w ogóle w kadrze istotno. Bezpośrednio ona jest istotna jako światło kontrujące. A wtedy nie potrzebujemy żadnych jakichś nie wiadomo dziwnych filtrów, raczej dodatkowych modyfikatorów na to, oprócz właśnie kolorowych żeli, nie? Także tu mamy światło fajnie ustawione. A i od tam, nie? Bo to ma być profil. Ja. Możesz tak, wiesz, patrzeć bardziej, o właśnie. Coś takiego. I teraz zrobimy jeszcze całą sylwetkę. Postaram się zrobić jak... Weź teraz, bo wyciągnij flipę. O właśnie. O mega, super. Popatrz na mnie. Super. I stoi tak jeszcze. Zrobimy teraz tą flipę jeszcze. Tylko nie patrz tak, wiesz, bezpośrednio na mnie, tylko tak jakby gdzieś tam między mną a ścianą. O, Na właśnie. ta brama, nie? Ja. Słuchajcie, teraz że chcę założyć jeszcze obiektyw 35 mm. Zrobimy sobie takie trochę szersze kadry na sam koniec sesji, bo ten obiektyw mamy 1.4, więc naprawdę może nam to fajnie spasować. Lampa teraz chcę ustawić, jedna jest lampa ustawiona bezpośrednio za Asią na jej plecy, symulująca ten zachód słońca, a jedna lampa jest tradycyjnie tutaj jako główno. Dobra, coś tu się jeszcze nagrywało. I... I no, że teraz byśmy może spróbowali bez tych, bez broni, nie? No. Żeby mieć porad już taki, wiesz, bez, nie? Bez, no, na wszelki wypadek. No. O, na tak. O, właśnie, o, super.
Co prawda nie, bo tak perspektywa Mhm. powoduje, że jeszcze, wiesz, skracą ci cynne centymetry. Ja. Dobra, słuchajcie, są już po sesji z Asią. Asia se dzisiaj pofurgała, po krzokach połaziła, zresztą po krzokach ty też połaził, jedynie co to, że dzisiaj nie pofurgał, ale Michał już mi zapowiedział, że może by da furgał. Polecam. Ja, zobaczymy jak to będzie z aparatem w furganie, ale to nie na dzisiejszy temat. Na pewno jak będzie to realizowane, to ten film będzie nagrany. Także jak dzisiaj, Asia, było dobrze? Było super, było lekko, no tak jak godem. Tutaj jeżeli chodzi o ciebie, no to zawsze 100% pro. Wszystko wiem, Miło co mi to mam słyszeć. robić, jak mam stanąć, jak mam stanąć, też swoje pomysły mogę proponować, dokładnie. więc super. Jeżeli chodzi o Michała, to też 100% pro, zawsze się czuję bezpiecznie, godem jak u babci na rękach. No oczywiście, Michał Czyli- tutaj zawsze dbał o bezpieczeństwo w Tak takich jest. sytuacjach. To jest najwyższej rangi komplement w kwestii bezpieczeństwa. Tak jest, dokładnie. Także tak jak wiadomo, z Asią była dzisiaj bardzo udana sesja. Zobaczycie to, znaczy wyście już to widzieli w trakcie filmu, te kadry, bo tak jak zawsze były nałożone na to, co tam się działo, były w tle pokazane te zdjęcia razem z ustawieniami. Tak jak wiadomo, nie trzeba jakiegoś mega dużo tego sprzętu mieć, bo ja dzisiaj żonglował trochę tymi obiektywami, czy jest kąpiątką, 50, 85, ale jakbyście mieli jeden obiektyw portretowy, też to zrobicie, czy to będzie 35, czy 50, to już jest wasza decyzja. Ale taką sesję da się spokojnie zrobić jednym aparatem, z jedną lampą, czy tam można wykorzystać światło naturalne, aczkolwiek to było trochę tutaj trudniejsze, bo chcemy nadać jednak tych klimatów takich w stylu cinematic, trochę takich gamingowych, tak jak dzisiaj cosplay my robili, no to jednak te światło gra główną rolę według mnie. Także to, co wam pokazywał podczas robienia tych zdjęć, komunikacja z modelką przede wszystkim, żeby ona się czuła bezpiecznie, komfortowo. Ja jako fotograf, wy jako fotografowie też musicie nad tym czuwać, widzieć, co poprawić, reagować na różne rzeczy. Na przykład jak widzicie, że coś z modelką tam coś nie pasuje, powiedzieć, żeby na przykład coś poprawić w ustawieniu. I tyle. No, jak macie wszystko dobrze ustawione, no to pozostaje wam przyjemność robienia zdjęć. A w takim miejscu z Asią, przy takim świetle, z takimi możliwościami, i dzięki Michałowi, który nam tutaj zawsze dbał o to, żeby w tym miejscu były różne możliwości do wykonania, to jest czysto przyjemność taką sesję wykonać, także mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie o tym, żeby jednak kliknąć tam ta subskrypcja, bo Rzech zauważył, że bardzo dużo osób ogląda film. Ostatni miał bardzo fajny odbiór, ale jednak większość to była osób, która nie subskrybuje. Kliknijcie sobie tam łapka w górę, komentujcie przede wszystkim, co byście chcieli jeszcze widzieć, bo ja tak ja się bardzo podaję na to, co wy tam proponujecie. Myślę, że z Asią to jeszcze będziemy działać w tych tematach, bo Asia to jest na wszystkie pomysły otwarto. Także jeszcze raz dzięki, żeście film obejrzeli i widzimy się niedługo w następnym filmie i do zobaczenia. Asia też tutaj podlinkuję do niej tradycyjnie, do jej konta. Wszystkie informacje będą w opisie tego filmu. Ewentualnie pokorzę się gdzieś tutaj teraz w takiej ramce. Kaj będzie jej Instagram podany i kanał YouTube'a też podamy, bo prowadzi, więc do zobaczyska za tydzień i lecimy. Trzymaj się, Asia. Dzięki. Fajnie Cześć. było. Na razie, hej.